Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w Tychach na Śląsku w firmie Omron. Nazywam się Piotr Oleksa, jestem ekspertem do spraw robotyki w firmie Nextomation, a jest dzisiaj tutaj ze mną Adrian, cześć Adrian. Adrian Pękała, ekspert do spraw robotów mobilnych z firmy Omron. Adrian, jesteś ekspertem, jeśli chodzi o roboty autonomiczne AMR z ramienia Omron. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o tych robotach. Natomiast firma Nextomation jest integratorem automatyki przemysłowej dla światowych dostawców z różnych gałęzi przemysłu. Jeżeli chodzi o współpracę z Omronem, to mamy tutaj od kilkunastu lat taką współpracę, jeżeli chodzi o dostarczanie robotów przemysłowych, sześcioosiowych, SCAR i DELT. Proszę, powiedz więcej na ten temat. Piotrze, przede wszystkim bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie tu na tą naszą dyskusję i rozmowę. Tak jak powiedziałeś, nasza współpraca zaczynała się od realizacji projektów z klasycznymi robotami typu SCARA lub sześcioosiowymi. W tej chwili już realizujemy wspólnie projekty z wykorzystaniem naszych robotów mobilnych. Także bardzo się cieszę. Firma Omron jest japońskim producentem i dostawcą automatyki przemysłowej, specjalizującą się w dostawie od prostych systemów wizyjnych czujników poprzez zaawansowane systemy sterowania oraz systemy z wykorzystaniem robotów przemysłowych i robotów współpracujących. Mamy takie wrażenie, że nasi klienci często mylą AMR-y z AGV-ami. Jakbyś mógł przedstawić takie główne różnice i czym tutaj AMR wygrywa z AGV? Czym AMR wygrywa z AGV? No zdecydowanie skalowalnością i prostotą integracji, tak? Może najpierw powiem, jakie są różnice, bo tak jak słusznie zauważyłeś, często klienci mylą te dwa rozwiązania. Tłumacząc tak prostym językiem do klientów, mówimy, że AGV to jest właściwie taki tramwaj, który się porusza po wyznaczonej linii. No i bardzo ciężko już w środowisku produkcyjnym ewentualnie zmienić jego trajektorię ruchu czy możliwości jego zastosowania. W przypadku rozwiązań z robotami mobilnymi, czyli potocznie nazywanymi AMR-ami, tu mamy pełną skalowalność. Roboty są w stanie omijać przeszkody, tak? To my w dosyć łatwy sposób decydujemy, którą ścieżką komunikacyjną ma się robot poruszać, więc mówimy klientom, że to może być taka taksówka. W zależności gdzie są korki, tam sobie wybiera szybszą i łatwiejszą drogę. Dobrze, super, dzięki Ci za to porównanie. Powiedz mi proszę, jak według Ciebie, według Waszej firmy wygląda trend sprzedaży AMR-ów? Jak w ogóle wygląda ten rynek w Polsce i na świecie? Rynek w Polsce w tej chwili rośnie bardzo, bardzo dynamicznie, tak? Oczywiście wygląda to tak, że pierwsze wdrożenia z racji kosztów i zwrotu z inwestycji były realizowane na zachodzie, tak? Lecz w tej chwili w Polsce jest bardzo duże zapotrzebowanie z tego, co my widzimy od strony klientów. Szacujemy, że wzrost do roku w tym zakresie to jest około 20-25%, więc klienci się do nas zwracają i proszą o wyliczenie, jaki będą mieli zwrot z inwestycji. I my to robimy. Coraz więcej klientów decyduje się na wdrożenie tego typu rozwiązań u siebie na zakładach produkcyjnych. Okej. My jako Nextomation podzielamy to Wasze spostrzeżenie odnośnie tego trendu rynkowego i też chcemy właśnie pokazać naszym klientom, że jesteśmy gotowi, że już mamy te wdrożenia, mamy tą technologię opracowaną, jesteśmy gotowi na szereg zapytań i jesteśmy tutaj dla klienta na każdym etapie takiej implementacji dostępni. Jakbyśmy mieli wybrać taki jeden case study, mógłbyś nam powiedzieć w praktyce, jak to wyglądało? Klient na przykład kupił na początku jednego AMR-a, a później zobaczył, że to działa i rozrosło się do kilkunastu, kilkudziesięciu? Myślę, że właśnie fajnym przykładem jest ostatnia realizacja dla przemysłu motoryzacyjnego, gdzie
produkcja u klienta była bardzo zmienna i bardzo dynamiczna. Klient z racji na produkowany produkt ma częste przezbrojenia maszyn, ale również częste rotacje tych maszyn i dopasowania ich do dosyć małej przestrzeni, którą ma na te maszyny produkcyjnej. Zaczęliśmy z nim współpracę od jednego robota. Były obawy, czy nasz robot będzie się odnajdywał w tak zmiennym środowisku. Klient miał takie obawy, dlatego zaproponowaliśmy tutaj podejście tak zwane step by step, czyli na początku pierwszym krokiem było wdrożenie jednego robota. Klient zobaczył, że ta technologia się sprawdza, jest to bezpieczne. Też ważne jest to, że ludzie, którzy pracują na tej hali produkcyjnej, też nabierają obycia z tym robotem mobilnym. My mówimy, że pierwszy miesiąc pracy tego robota to jest taki miesiąc miodowy, gdzie operatorzy, osoby, które się poruszają po przestrzeni produkcyjnej, trochę uczą się współpracować z tym robotem. Tak? Klient zobaczył, że to zdaje egzamin i teraz właśnie finalizujemy kontrakt na 6 kolejnych robotów. A czy nie uważasz, że posiadanie na hali takiej floty robotów mobilnych to jest trochę też taki prestiż dla klienta? Jak najbardziej. Jest to też prestiż. Szczególnie tu widzimy u producentów komponentów, na przykład z branży automotive. Oni również mają swoich klientów i jak ich klienci ich odwiedzają, to widzą, że te fabryki się rozwijają, że się automatyzują. Co za tym idzie, są w stanie produkować po prostu taniej swoje komponenty i swoje produkty, i przede wszystkim również bezpieczniej. Zawsze klienci, jak mówię to słowo odnośnie bezpieczeństwa, to się zastanawiają, mają pewne obawy, czy robot się zatrzyma. Kiedyś dotarłem do takich badań, porównania odnośnie na przykład robotów o dużym udźwigu 1,5 tony i wypadków w porównaniu do klasycznych wózków widłowych, gdzie kieruje nimi operator. No to niewątpliwie na korzyść właśnie robotów mobilnych było to bezpieczeństwo, tak? Czyli są odpowiednie czujniki i skanery bezpieczeństwa spełniające daną normę. Chciałbym też zaznaczyć, mamy też kilka takich zapytań od naszych klientów, gdzie już mają jakiś konkurencyjny robot mobilny i nie są do końca zadowoleni, czy to z integratora, czy to z rozwiązań hardware'owych. I dzięki tej elastyczności, dzięki współpracy z tą normą VDA 5050 jesteśmy w stanie nie tyle zastąpić waszymi robotami tamte, powiedzmy, niezbyt przyjazne roboty. Możemy po prostu zintegrować tych robotów więcej, możemy dołożyć wasze roboty. Tak, może 2 słowa, co daje też ta norma VDA 5050. Ona powstała właśnie po to, żeby integrować roboty różnych producentów na danej fabryce, roboty też, które wykonują zadania. Myślę, że w niedługim czasie, zresztą już widziałem, że na fabrykach produkcyjnych pojawiają się na przykład autonomiczne roboty myjące. Tak? Dzięki tej normie VDA 5050 nasz robot widzi się, kolokwialnie mówiąc, z tym robotem myjącym i nie wchodzą w sobie w dane zadania. Tak? A wręcz jest pełna komunikacja i pełna współpraca. Tak, jest tak jak mówisz, dokładnie. No bo też trzeba sobie wyobrazić, że staramy się unikać sytuacji, gdzie robot myjący czyści daną przestrzeń, a po tej wilgotnej podłodze, czy często mokrej, porusza się od razu nasz robot. Ze względów bezpieczeństwa i ze względów na ochronę elektroniki, na przykład robota. Więc ta norma VDA 5050 jest bardzo istotna, a zyska na znaczeniu w przyszłości. Ale już jesteśmy na nią gotowi. Jesteśmy na nią gotowi i już wdrażamy rozwiązania u klientów z wykorzystaniem tej normy, bo klient posiada roboty różnych producentów do różnych zastosowań. I też o skalowalność naszej floty to jest bardzo
fajne rozwiązanie, bo dzięki temu możemy zacząć od 1-2 robotów, a wraz z rozwojem potrzeb klienta, wraz z rozwojem jego firmy i wzrostu mocy produkcyjnych jesteśmy w łatwy sposób w stanie dodawać kolejne roboty, kolejne różne modele. Troszeczkę inny temat teraz. Z waszego doświadczenia, co najczęściej przekonuje klientów do inwestycji w AMR-y? Ja myślę, że można powiedzieć, że to są pieniądze, tak? Czyli oszczędności, jakie są w stanie wygenerować dzięki wdrożeniu naszych robotów mobilnych. Więc no tu liczymy po prostu wspólnie z klientami ROI, czyli szacujemy, w jakim okresie będzie ten zwrot z inwestycji. Z naszego doświadczenia to jest około 1,5 do 2 lat, tak? Więc wtedy widzimy też, że jeżeli nie przekraczamy tego terminu, klient decyduje się na wdrożenie naszych robotów mobilnych. Tak, czyli po tym czasie zwrotu inwestycji tak naprawdę cała flota już zaczyna zarabiać dla klienta. Tak, jest Piotrze, tak jak mówisz. Tu też bym również dodał bezpieczeństwo, tak? Czyli te kwestie już też również poruszaliśmy, ale no, jeżeli wózki widłowe, które są prowadzone przez osoby, przez operatorów po danej hali produkcyjnej, zdarzają się wypadki. No, w przypadku naszych AMR-ów są badania, które mówią, że to nasze rozwiązanie jest po prostu bezpieczniejsze i nie zachodzi ryzyko, że robot uderzy w człowieka. A także kolejnym czynnikiem są strefy, do których czasami osoby nie powinny mieć dojścia, albo jeżeli tam muszą wejść, muszą przejść specjalną procedurę, ubrać się w specjalne skafandry, tak zwane clean roomy, a robot wjeżdżając poprzez odpowiednią śluzę jest bardzo szybko w stanie dostarczyć odpowiednie produkty do procesu produkcyjnego, który znajduje się w clean roomie. No i zabrać już produkt gotowy, więc tu jest bardzo duża oszczędność czasu, a co za tym idzie również pieniędzy. Podsumujmy sobie naszą rozmowę. Zapraszamy oczywiście naszych klientów do składania zapytań ofertowych poprzez nasz dział sprzedaży. Adrian, czy wydaje Ci się, że AMR to jest nieunikniona przyszłość? Ja myślę, że to nie jest przyszłość, to już jest teraźniejszość, tak? Czyli firmy, które zdecydują się na wdrożenie robotów mobilnych, już dziś budują realną przewagę konkurencyjną na rynku, tak? Już mają tą oszczędność czasu w postaci tego, że już będą wiedziały, jak z takimi robotami współpracować. To trzeba mieć zawsze na uwadze, że te roboty są to roboty kolaboracyjne, więc one współpracują z operatorami, współpracują z ludźmi. Czyli tak naprawdę mamy przewagę technologiczną, wizerunkową i obcinamy koszty, jeśli patrzymy długofalowo. Dokładnie Piotrze. Roboty współpracują z ludźmi i to też jest wymagany pewien czas, żeby operatorzy i osoby, które pracują na produkcji, się z nimi zaznajomiły, tak? Jeżeli firma już przejdzie pierwsze te kroki, kolejne wdrożenia postępują dużo szybciej i też dużo łatwiej. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy AMR-y u Państwa na hali produkcyjnej będą odpowiednie, to jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Jesteśmy w stanie przeprowadzić różne symulacje, także zapraszamy do kontaktu.